Cześć, z tej strony Kuba. Tutaj Damian. Witamy w kolejnym odcinku Technology Spotlight. Dzisiaj mamy przygotowane coś szczególnie interesującego. Mam za sobą 3 elementy, 3 błotniki i na każdym z nich zaprezentujemy inny sposób lakierowania lakierem bezbarwnym. Jak je, Damian, przygotowaliśmy? Na sam początek mamy już nałożony podkład mokro w mokro CP385. Następnie nałożymy na nie lakier bazowy, a wykończymy je finalnie lakierem bezbarwnym CP2015. Jeżeli chodzi o te różnice w lakierowaniu lakierem bezbarwnym, to chodzi dokładnie o lakierowanie w jednym i w 2 cyklach. Na pierwszym z błotników zaprezentujemy lakierowanie w jednym cyklu, czyli bez czasu odparowania, warstwa po warstwie. Na drugim błotniku, to już będą 2 cykle, użyjemy tak zwanych 1,5 warstwy, także będzie tam czas odparowania. I na ostatnim z błotników tam będą już 2 pełne warstwy, także zachęcam Was do oglądania tego odcinka, będzie interesująco. Elementy zostały już przygotowane. Pierwszy element, jeden cykl, warstwa po warstwie, bez czasu odparowania. Oszczędzamy również na ilości materiałów, które zużyjemy, także same zalety. Na czym tracimy? Przede wszystkim na grubości warstwy lakieru bezbarwnego. Następny element polakierujemy w 2 cyklach na 1,5 warstwy. W przeciwieństwie do pierwszego lakierowanego elementu, który był lakierowany w jednym cyklu, możemy polakierować większe powierzchnie bądź więcej elementów. Czas odparowania po pierwszej warstwie to około 3 minut. Grubość lakieru będzie nieco większa. Zużyjemy też oczywiście więcej materiału. Ostatni z elementów polakierujemy ponownie w 2 cyklach, jednak na 2 pełne warstwy. Czas odparowania wydłuży się z 3 minut do 5 minut. Zużyjemy trochę więcej materiału, ale dzięki temu mamy większą grubość powłoki, więc jest mniejsza szansa na jakiekolwiek wtrącenia. Elementy zostały już polakierowane. Jak widzieliście, główne różnice to te, które wynikają z czasu odparowań. Mimo wszystko sam efekt końcowy jest dosyć do siebie podobny, także ta strukturka OEM tutaj jest widoczna. Jedno pytanie do Ciebie, Damian, czy z każdym lakierem bezbarwnym jesteśmy w stanie zrobić coś takiego? Niestety nie. Możemy sobie na to pozwolić tylko i wyłącznie przy lakierach w klasie HS oraz wyższych.
Dokładnie, czyli VHS czy UHS, coraz bardziej popularne lakiery akrylowe na rynku. Także zachęcam do sprawdzania naszych produktów. To by było już tyle co do dzisiejszego tematu odcinka. Ja Was odsyłam do naszych social mediów. Sprawdźcie inne odcinki z serii Technology Spotlight. Do zobaczenia.